Chcesz wreszcie zacząć realizować marzenia swojej organizacji pozarządowej? To świetnie, bo słuchasz podcastu Granty to nie wszystko, realizowanego przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości Karolinę Duchińską i Joannę Szyniec-Mazur. Odcinek 4. Odcinek 4, w którym spełniamy wasze najskrytsze marzenia i będziemy dzisiaj rozmawiać o działalności odpłatnej i formalnościach z nią związanych. A będziemy mówić o tym, o takich podstawowych rzeczach, które wynikają z ustawy. Będziemy też mówić o tym, czym się różni działalność odpłatna od działalności gospodarczej i dlaczego nie należy się bać ani jednego, ani drugiego. A to wszystko podeprzemy przykładami organizacji pozarządowych, które wprowadzały działalność odpłatną. Będziemy też bardzo mocno mówić wam o tym, jak sobie poukładać formalności w waszej organizacji pozarządowej, tak, żeby nie musieć spędzać bezsennych nocy, martwiąc się tym, że dopadnie was jakaś kontrola lub, nie wiem, nagle zostaniecie podmiotami, które muszą prowadzić działalność gospodarczą, a wy nie jesteście na to gotowi. No to dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Czyli zaczynamy od tego, dlaczego działalność odpłatna i działalność gospodarcza to nie to samo. Mówimy o tym mocno dlatego, że wy bardzo często używacie zamiennie tych dwóch terminów, a tak nie jest. To nie są te dwie same rzeczy. Działalność odpłatna w organizacjach pozarządowych jest dużo, dużo prostsza niż prowadzenie działalności gospodarczej. Wymaga od was mniej formalności. To jest taki dobry plac treningowy, żeby bez jakiegoś takich dużych ograniczeń nauczyć się sprzedawać. No i tyle. Działalność odpłatna to nie działalność gospodarcza. Kto może prowadzić działalność odpłatną? I uwaga, zaczynam. Stowarzyszenia rejestrowe. Stowarzyszenia wpisane do KRS-u. Stowarzyszenia zwykłe nie mogą prowadzić działalności odpłatnej. Oprócz tego działalność odpłatną mogą prowadzić fundacje, ochotnicze straże pożarne i coś na kształt działalności odpłatnej mogą prowadzić KGW. KGW ma w niektórych sytuacjach trochę lepiej, w niektórych sytuacjach trochę gorzej, jeżeli chodzi o sprzedaż w swoich organizacjach. To wynika już bezpośrednio z ustawy o kołach gospodyń wiejskich. I słuchajcie, coś, z czym powinniście się zaprzyjaźnić wszyscy, ci, którzy chcecie prowadzić działalność odpłatną, to jest to ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności rozdział 2, który mówi o tym, że działalność odpłatna to jest taka działalność, która jest prowadzona przez podmioty wymienione w artykule 3 tej ustawy. I myśmy wam o tych podmiotach przed chwilą powiedziały. Najważniejsze jest to, żeby podmioty, które chcą prowadzić tą działalność odpłatną, prowadziły tą działalność tak zwanego z katalogu sfer zadań publicznych. I w tych zadaniach publicznych, to jest artykuł 4 z tego, co pamiętam, ustawy, jest bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy wymienionych. Na przykład są to działania z polityki społecznej, ze zdrowia, może być to działalność pomocowa, kulturalna. Wspierająca rodzinę, wspierająca przedsiębiorczość, edukację, rozwój rynku pracy. Tak naprawdę ten katalog sfer publicznych jest tak bardzo szeroki, że naprawdę bardzo mocno trzeba by się postarać, żeby nie znaleźć sobie takiej działalności odpłatnej, która się w ten katalog sfer publicznych nie wpisze. Czyli możemy prowadzić działalność opartą na tym katalogu zadań ze sfery pożytku publicznego, a możemy też prowadzić sprzedaż towarów i usług wytworzonych w ramach rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych lub integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Lub trzecia możliwość, działalność odpłatna może być prowadzona w ramach sprzedaży przedmiotów darowizn, co się bardzo, bardzo często zdarza. Tak, u nas najczęściej to się zdarza przy okazji sprzedaży przedmiotów darowizn w celach na przykład zakupu karmy dla zwierząt w schroniskach lub przy okazji jakichś chorych osób, dzieci. Te darowizny się pozyskuje i sprzedaje i słuchajcie, to się robi
czyli w ramach działalności odpłatnej. Ale musicie pamiętać, że działalność odpłatna to nie jest jedyny sposób na zdobywanie przychodów organizacji. Myśmy o tym mówiły w odcinku numer 2, natomiast ustawa wymienia działalność odpłatną pożytku publicznego jako jeden z rodzajów pozyskiwania tych przychodów organizacji. Oczywiście oprócz tej działalności odpłatnej możecie pozyskiwać kasę ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, sprzedaży i najmu waszego majątku. O tym też mówiliśmy w drugim odcinku. Jakieś odsetki bankowe, tego typu rzeczy. Ale to już nie będzie działalnością odpłatną. To, co jest ważne, słuchajcie, że wasza działalność odpłatna musi być prowadzona właśnie w ramach tych sfery publicznej i musi być społecznie użyteczna. To jest bardzo, bardzo ważne, że musicie umieć udowodnić, że to, co robicie, jest społecznie użyteczne. I jest określone właśnie w tej sferze zadań pożytku publicznego. Tak jest. Dobra, słuchajcie, i teraz tak. Mówiłyśmy o tym już wcześniej. Przypominamy, że żeby w ogóle zacząć mówić o działalności odpłatnej waszej organizacji, to musicie upewnić się, że ta możliwość prowadzenia tej działalności odpłatnej jest wpisana do waszego statutu. Jeżeli tak nie ma, to musicie, jeżeli jesteście stowarzyszeniem, musicie zwołać walne zebranie członków stowarzyszenia. Jeżeli jesteście fundacją, też musicie wpisać do swojego statutu. Bardzo was mocno zachęcamy, żebyście się przy okazji skontaktowali z lokalnym ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej, który może wam pomóc dobrze zapisać te rzeczy w statucie, tak żeby nie trzeba było ich poprawiać. Bo jeżeli nie będzie tego wpisu w tym statucie, to niestety wy jako organizacja nie możecie prowadzić tej działalności odpłatnej. I przypominam, bo wiemy, że takie sytuacje się zdarzają i słyszeliśmy od nich, że jeżeli nie jesteście zarejestrowani w KRS-ie, to nie macie prawa prowadzić takiej działalności odpłatnej jako stowarzyszenie. To, co jest ważne, to musicie też sprawdzić, czy w waszym statucie jest wpisany dany pożytek publiczny, dane zadanie z pożytku, bo tylko w ramach tych wpisanych zadań możecie realizować działalność odpłatną. Jeżeli nie macie wpisanego tego zadania z pożytku publicznego, z ustawy, to niestety nie możecie w danym obszarze działalności odpłatnej prowadzić. Więc to też jest, jeżeli macie na przykład działania związane z ekologią, wpisane tylko i wyłącznie, a chcecie pomagać samotnym mamom, no to możecie dopiero wtedy, kiedy dopiszecie to zadanie z tej sfery pożytku publicznego. Tą sferę pożytku publicznego. Na szczęście większość organizacji, z tego co ja się orientuję i z którymi rozmawiamy, działają w ten sposób, że przepisują do statutu praktycznie wszystko, co jest w ustawie, więc jakby to się tutaj nie ogranicza. No i to też jest taka praktyka, która daje wam dosyć dużo możliwości. Tak jest. Słuchajcie, takim podstawowym jakby wyznacznikiem działalności odpłatnej jest to, że działalność odpłatna nie może mieć na zakończenie realizacji, bo to wy określacie, jak długo będziecie daną działalność odpłatną prowadzić, nie może mieć dochodu. Czyli przychód minus koszty musi równać się 0. To jest, słuchajcie, podstawowa rzecz związana z działalnością odpłatną. Nie ma dochodu. I teraz ja powiedziałam, że to wy decydujecie o tym, jak długo dana działalność odpłatna będzie prowadzona. To, co sugerują różni specjaliści od działalności odpłatnej, to, żeby sobie działalność odpłatną zaplanować jako projekt. Czyli określacie, że zaczynacie go na przykład 1 marca, a kończycie go na przykład 1 kwietnia, ale 2024 roku. Ale tutaj o tym, jak zaplanować tą działalność odpłatną jako projekt, będziemy mówiły więcej w kolejnych odcinkach, bo mamy na to poświęcony kolejny odcinek i troszkę też będziemy tutaj wam pokazywali przykłady, dlaczego to się opłaca tak robić i dlaczego to jest dużo łatwiejsze dla organizacji w ten sposób sobie organizować tą działalność odpłatną. Okej, ja tylko zamknę ten temat, że to wy decydujecie, jak długo trwa ten projekt. Może trwać miesiąc, a może trwać rok, a może trwać rok i 1 miesiąc. Mhm. I teraz, jeżeli tutaj o kosztach też będziemy mówić, będzie też specjalny odcinek na ten temat, chcę tylko wam powiedzieć, że pamiętajcie, że koszty waszej działalności odpłatnej to nie są tylko koszty materiałów
i na przykład zapłata dla osób prowadzących te jakieś tam zajęcia, powiedzmy. Natomiast koszty to jest dużo większy katalog rzeczy, które może się tam znaleźć. Pamiętajcie, że to, żeby wprowadzić produkt na rynek, też wymaga czyjejś pracy i ta praca może być wynagradzana. To tutaj tak, o kosztach zdecydowanie będzie kolejny odcinek osobny, bo wiemy z doświadczenia, że nie wyceniacie wszystkiego i pomożemy wam po prostu znaleźć te koszty i nazwać je. To, co jest jeszcze ważne z punktu widzenia prowadzenia działalności, o tym mówiliśmy też w odcinku chyba 3, że są takie 2 wyznaczniki, czyli że nie ma dochodu, a drugi wyznacznik to jest taki, że wynagrodzenie dla osób, dla osoby, z którą macie umowę, nieważne czy jest to umowa o pracę, czy umowa zlecenie, czy jakakolwiek inna umowa o współpracę, nie może przekraczać 3-krotności średniej pensji w danym roku. I to na 2023 to jest około 18 000 miesięcznie. Nie możecie wypłacić więcej niż 18 000 osobie, z którą macie podpisaną umowę. Za okres ostatniego roku obrotowego. Tak, czyli my sprawdzamy, czyli jak jesteśmy dzisiaj w 2023 roku, to sprawdzamy dane z GUS-u z 2022 roku. Jakie było to średnie wynagrodzenie? Jakie było to średnie wynagrodzenie? Razy 3. I teraz ja wam wszystkim życzę, żebyście byli w stanie tyle z działalności odpłatnej zarobić. Ważna informacja jest tylko taka, że jeżeli jakaś osoba zarabia u was, ma u was podpisaną umowę zarówno z działalności odpłatnej waszej organizacji, jak i z działalności nieodpłatnej, to ten limit dotyczy tylko wynagrodzenia, którą ta osoba dostaje z działalności odpłatnej. Nie liczycie do tego limitu tego, co on zarabia w ramach działalności nieodpłatnej waszego stowarzyszenia. To, co jest ważne, słuchajcie, to zakresy, właśnie tu Aśka zaczęła mówić o działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej może się pokrywać. Może się pokrywać, natomiast nie może się działalność odpłatna pokrywać, zakres tej działalności odpłatnej absolutnie nie może się pokrywać z działalnością gospodarczą. Jeżeli którąś część waszej sprzedaży wyrzucacie poza stowarzyszenia do działalności gospodarczej waszej organizacji, to, co robicie w ramach tej działalności gospodarczej, to już jest coś, co jest nietykalne, tak? W sensie, że tego już nie możecie sprzedawać w ramach działalności odpłatnej. Jakiś przykład wymyślisz? No na przykład, jeżeli prowadzicie, powiedzmy, jakieś warsztaty dla szkół, i podejmujecie decyzję, na przykład organizacja prowadzi warsztaty dla szkół, na jakimś tam PKD, już musiałabym sprawdzić, bo tu chodzi tak naprawdę, sprawdzamy numer PKD. I pod jakimś PKD i w tym samym czasie chciałaby sprzedawać i podejmuje decyzję, że do szkół sprzedaje warsztaty z działalności gospodarczej, ale już na przykład do osób indywidualnych chce to robić w działalności odpłatnej, to prawdopodobnie nie będzie mogła tego robić, dlatego że te dwie działalności są na tym samym PKD. Numerze PKD. Czyli na przykład może to być pozaszkolne formy edukacji. Dokładnie, pozaszkolne formy edukacji. Już niezależnie od tego, czy robisz to w ramach, czy sprzedajesz to jakiejś instytucji, czy sprzedajesz to osobom fizycznym, to jest to samo PKD. Jakiś inny przykład? Nie, to był dobry, wystarczający. Dobrze. Jeżeli przekroczycie któryś z tych progów, o którym mówiłyśmy, z tych 2 wyznaczników, czyli albo tą kwotę wynagrodzenia, albo pojawi wam się dochód, to co wtedy? To wtedy, słuchajcie, musicie zarejestrować, musicie zgłosić się do KRS-u. Musicie zarejestrować działalność gospodarczą. Tak. I musicie ją zarejestrować w KRS-ie. Tak. Ile mamy na to czasu? 30 dni. Jest na to 30 dni. Jeżeli się okaże, bo takie rzeczy zazwyczaj wychodzą przy kontrolach, i jeżeli jakiś organ, który was kontroluje, stwierdzi, że tą działalność odpłatną, którą prowadzicie, ma znamiona działalności gospodarczej, dostajecie taki prikaz od tego organu, żebyście się w ciągu 30 dni zarejestrowali. Nie nakłada się na was żadnych mandatów z tym związanych. Na początku nie. Na początku nie. Jeżeli się w ciągu tych 30 dni dopełnicie tych formalności, to jakby tak naprawdę koniec sprawy. Jeżeli nie, to chyba z automatu jesteście rejestrowani, z tego co ja pamiętam z ustawy. Tutaj było napisane, ale mi tutaj to to wrócę, przepraszam.
Brak reakcji skutkuje poinformowaniem KRS-u przez organ administracji publicznej, który was kontroluje, że działalność gospodarcza jest prowadzona przez was i to już może skutkować mandatami. I teraz słuchajcie, podsumowując działalność Ale ja jeszcze a propos tych mandatów chciałam tylko powiedzieć, bo mamy takie doświadczenie, ja mam takie doświadczenia gdzieś tam jeszcze z prowadzenia działalności gospodarczej i też mam takie doświadczenia zebrane podczas miedziowych klubów mikrobiznesu, gdzie rozmawiamy z przedsiębiorcami, że my bardzo często mamy takie chyba przeświadczenie z lat 90. albo z początku XXI wieku, tak. że kontrola to jest jakiś w ogóle horror i straszna rzecz. Ale w ogóle straszymy się tymi kontrolami. Tak, nie? mocno się straszymy. Natomiast jeżeli chodzi o takie kontrole z Urzędu Skarbowego czy ZUS-u, ja nie mówię o kontrolach takich z projektów, bo to jest troszkę inaczej, to pewnie mocno też zależy od projektu, ale mówię o takich kontrolach, które przychodzą standardowi przedsiębiorcy, to ci osoby, które nas kontrolują, generalnie przychodzą do nas z takim założeniem, z tym domniemaniem niewinności. I ja znam mnóstwo sytuacji i zresztą też przeżyłam kilka takich sytuacji sama, gdzie ten kontrolujący był bardzo pomocny dla tych ludzi, których kontrolował. I jeżeli widział, że w działaniu osoby kontrolowanej, która popełniła jakiś błąd, nie było żadnego takiego celowego działania, czy jakiegoś tam krętactwa i ta osoba jakby powiedziała o swoim błędzie, przyznała się do niego. I bardzo żałuje. I bardzo żałuje i powiedziała, że zrobiła to jakby z powodów po prostu niewiedzy, to jakby te instytucje były bardzo jakby pomocne, pomagały wyprostowywać te rzeczy i bardzo rzadko te sprawy, jeżeli to nie są jakieś bardzo, bardzo rażące zaniedbania, nie kończą się mandatami, tylko nakazem wyprostowania tych spraw, więc nie bójcie się też tak tych kontroli, bo w tych urzędach też pracują ludzie i ja myślę, że taki człowiek, który idzie na kontrolę do organizacji pozarządowej, też ma troszkę takie przeświadczenie, że organizacja pozarządowa to jest takie miejsce, gdzie się robi dobro. Więc nie ma co ich specjalnie jakoś gnębić. Kontrolerzy też nie dostają żadnej prowizji za to, już w tym momencie przynajmniej, nie dostają żadnej prowizji za to, że was skontrolują i wam wystawią mandat, bo jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, 20 lat temu, nie wiem dokładnie, kiedy ta ustawa się zmieniła, tak było i faktycznie wtedy się baliśmy tych kontroli mocno. Natomiast teraz tak naprawdę te kontrole nie są straszne. Po drugiej stronie też siedzą ludzie, którzy chcą wam pomóc. Myśmy nawet podpytywały organizacje, pytając o to, jakie kontrole przechodziły. Zazwyczaj przechodziły kontrole związane z umowami i to były kontrole, które tak naprawdę, tak jak Aśka mówi, bardziej chciały pomóc rozwiązać problem, czy tam jakąś sytuację, która nie była dobrze załatwiona, niż ukarać mandatem. Żadna z tych organizacji chyba nie dostała mandatu, więc to jest tak, jak Aśka mówi, żeby się nie straszyć, bo po prostu kontrola też ma na celu wyprostowanie pewnych rzeczy. Dokładnie tak. To, co jeszcze myślę, że powinniśmy powiedzieć, to jest kwestia rozliczania samej działalności odpłatnej. I tego, że ona musi być wyodrębniona księgowo, musi być do każdego, bo słuchajcie, bo działalność odpłatna, jaką prowadzi organizacja, to nie musi być tylko jedna rzecz, to nie musi być tylko jeden projekt. Wy możecie prowadzić 2, 3 działalności odpłatne. Ja może powiem na naszym przykładzie. My w ramach naszej działalności odpłatnej prowadzimy 2 rodzaje działalności odpłatnej. Pierwszy rodzaj działalności odpłatnej to jest taka działalność odpłatna związana z taką aktywizacją przedsiębiorczą, szeroko pojętą, takim samostanowieniem i to jest jeden rozdział, jedna działalność odpłatna, którą traktujemy w całości jako jeden projekt. Czyli koszty i przychody rozliczamy w ramach jednej, że tak powiem, tabelki, która pokazuje nam cały przepływ gotówkowy i cały przepływ jakichś umów zleceń, umów o pracę w ramach, tak jakby to był jeden projekt. Drugą naszą działalność odpłatną to jest działalność tak zwana przyrodnicza, ponieważ ja jestem edukatorem przyrody również i wspólnie często robimy różne rzeczy, które są związane z ekologią, z przyrodą. Zarówno sprzedajemy warsztaty dla szkół i przedszkoli, ale również robimy wyjazdy rozwojowo-przyrodnicze dla ludzi, którzy potrzebują pobyć w przyrodzie, ale też potrzebują jakby troszkę nabrać wiatru w skrzydeł. Dla mam z dziećmi, czyli cała ta przyrodnicza, dla nastolatków, takie wiadomo,
to są też takie działania, które są trochę na pograniczu, natomiast dla naszego łatwiejszego rozliczania tych rzeczy, my potraktowałyśmy tą działalność, która się dzieje w przyrodzie, jako osobną działalność odpłatną, jako osobny projekt, którą rozliczamy w ciągu roku. Sezon się u nas zaczyna zazwyczaj w lutym, czyli zaczynamy feriami, które robimy w Głogowie i kończy się zazwyczaj październik, listopad, gdzie robimy ostatnie warsztaty rozwojowe dla mam z dziećmi i w takim po prostu od lutego do listopada mamy tak opisaną tą działalność odpłatną, żeby ten projekt był w tych ramach czasowych się zamknął. To, co jeszcze jest ważne, myślę, w takiej kwestii rozliczania, to jest to, że prowadząc działalność odpłatną, możecie rozliczać się na UEPiK-u, czyli uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. To jest, mówiłyśmy o tym w poprzednim odcinku, to jest taki prosty sposób rozliczania, oparty na tabelce. Możecie sobie zrobić to sami w Excelu, możecie skorzystać z czegoś, co nazywa się uepik24.pl, możecie skorzystać z gotowych formatek do rozliczania, które są na ngo.pl dostępne i pewnie jeszcze na wielu innych stronach wspierających organizacje pozarządowe. Natomiast to, co jest ważne, na UEPiK-u, na tej uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów możecie być do kwoty 100 000 przychodu rocznie. I to jest przychód, który liczy się ze wszystkich waszych działań, nie tylko z działalności odpłatnej. Tak to jest ważne. To jest przychód z waszych dotacji, które dostajecie. Ze składek członkowskich, darowizn. Ze wszystkich przychodów, jakie macie. I teraz, jeżeli nie przekraczacie w ciągu roku waszego rozliczeniowego tego 100 000, to kolejny rok też możecie być na UEPiK-u. Jeżeli przekroczycie to 100 000, no to musicie przejść na działalność, na pełną księgowość. No tak, no to w zasadzie tyle. Pamiętajcie, formalności, tak naprawdę statut, uchwała, wyodrębniona księgowość. Ważne, żeby mieścić się w tych 3 różnych typach, czy albo sprzedajecie rzeczy z katalogu sfer publicznych, albo produkty wytworzone w ramach warsztatów prowadzonych przez osoby niepełnosprawne lub reintegrację lub integrację zawodową osób wykluczonych, albo sprzedajecie przedmioty darowizny, więc to są te 3 sytuacje, w których możecie działalność odpłatną prowadzić. Nie możecie mieć dochodu, nie możecie przekroczyć 3-krotnego wynagrodzenia dla pojedynczej osoby, przeciętnego wynagrodzenia dla pojedynczej osoby, która pracuje przy działalności odpłatnej. I to by było w zasadzie wszystko. Gdyby nie to, że chciałabym jeszcze dodać, że działalność odpłatną możecie ponawiać. Czyli jeżeli w jednym roku zakończycie projekt przyrodnicza, to możecie go rozpocząć w kolejnym projekcie i kontynuować działania już jako nowy projekt. Posłuchajcie, troszkę zaczęłyśmy o tych formalnościach mówić. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek to jest pierwszy z odcinków na temat formalności, taki mocno ogólny. Natomiast w następnym odcinku musicie koniecznie z nami być. Jeżeli chcecie dobrze sobie wymyśleć, jakie koszty możecie wprowadzać jako koszty działalności odpłatnej, bo z doświadczenia i z rozmów z wami wiemy, że wy tak naprawdę nie wpisujecie połowy tych kosztów, które moglibyście spokojnie wpisywać. Więc zapraszamy was do tego, żeby zasubskrybować kanał na YouTubie, żeby polubić podcast tam, gdzie słuchacie podcastu, żeby zajrzeć na stronę www.miedziowestowarzyszenie.pl, żeby dołączyć do grupy na Facebooku Klub Lokalnego Działacza Działalność Odpłatna i żeby być z nami przy 5. odcinku. Strasznie dużo tych żeby. Pamiętajcie, 5. odcinek będzie o kosztach w działalności odpłatnej i słuchajcie, to będzie najważniejszy odcinek z tego cyklu o formalnościach, wbrew pozorom. Powiedziała Joanna Szyniec-Mazur. Do zobaczenia. Do zobaczenia.